Dzisiaj będzie odcinek dla piekarzy. Chyba już kiedyś był dla piekarzy, ale nie wiem, czy był. Był dla piekarzy kiedyś odcinek? Nie, nie było. Nie było. Było 2 razy o szyciu. O szyciu było dla restauratorów. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w poniedziałek, 14 marca. No już tak się pomału zbliżamy do końca Wielkiego Postu. Kochani, dzisiaj słowo bardzo proste, aczkolwiek z tym słowem zrobimy coś innego, czyli nie będzie chodziło o to słowo, ale o pewną relację tego słowa do tego słowa w innym miejscu. Cokolwiek to znaczyło, co teraz powiedziałem. Mianowicie, dzisiaj słowo artos z greckiego, czyli chodzi o chleb. Moi drodzy, chleb oczywiście występuje w Piśmie Świętym wiele razy, w Ewangeliach też się pojawia kilka razy to słowo, ale szczególną moją uwagę zwróciły dwa takie miejsca, które kiedy się je zestawi razem, to wychodzi mi z tego bardzo ciekawa taka myśl, przynajmniej tak mi się wydaje, że ciekawa. Mianowicie, wiecie, że w modlitwie pańskiej, czyli tej modlitwie, którą nam zostawił Pan Jezus, czyli nie ma co ukrywać najważniejszej modlitwie, jaką ma chrześcijanin, bo sam Pan Jezus nas nauczył tej modlitwy, jest prośba: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I myślę, że domyślacie się, że nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o chleb, w sensie tylko i wyłącznie o ten chleb. Oczywiście to też, ale nie tylko. Ten chleb powszedni to jest taka prośba w Ojcze Nasz, gdzie prosimy o wszystkie najbardziej podstawowe rzeczy, które są nam potrzebne do życia. Jakby prosimy Pana Boga: trzymaj nas przy życiu, dawaj nam to, co jest nam potrzebne. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy sobie z tym zestawili, to jest miejsce w przypowieści o synu marnotrawnym, gdzie możliwe, że kojarzycie, że kiedy marnotrawny już tam po wydaniu tych wszystkich pieniędzy, kiedy był ten tam głód w krainie, w której on mieszkał, to wylądował w chlewie ze świniami, tam próbował jeść te strąki, które świnie jadły, ale mu nie dawali. I on tam, kiedy sobie kombinował, że do domu wróci, to mówił sobie tak: ja tu z głodu ginę, a tam u mojego ojca najemnicy chleb jedzą. I głównym motywem powrotu do domu dla tego marnotrawnego był po prostu brak chleba. On sobie pomyślał, i to był jego główny motywator przy wracaniu do domu, że jak wrócę do domu, to będę miał chleb. Czyli zauważcie, że powodem nawrócenia, powodem powrotu do ojca, powodem ponownego przyjścia do swojego taty był właśnie brak chleba. Czyli jeżeli ten marnotrawny znałby modlitwę pańską, tak to oczywiście już teraz przekształcam na współczesne czasy. Jesteśmy marnotrawnymi synami, którzy się pogubiliśmy i codziennie odmawiamy modlitwę pańską, czyli mówimy: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To Pan Bóg tej prośby nie spełni. Dlaczego? Dlatego, że wie, że właśnie brak tego chleba może nas do niego przyprowadzić. I tak sobie myślę, w związku dzisiaj z tym chlebem, i chciałbym, żebyśmy o tym pomyśleli w związku z tym słowem, że chodziłoby dzisiaj o to, żebyś pomyślał o takich prośbach, gdzie prosisz Pana Boga może od dawna o różne rzeczy, może naprawdę zupełnie podstawowe. Może prosisz o po prostu zwykłe dobra życiowe i ciągle mało. Może mało pieniędzy, mało pracy, mało miłości, mało dobra i tak dalej. Prosisz Pana Boga o takie powszednie rzeczy, które są Ci potrzebne do życia i Pan Bóg nie słucha. Otóż spróbuj może zauważyć, czy przypadkiem to, że tego nie masz, nie jest jakimś wezwaniem Bożym do tego, żebyś do Pana Boga bardziej wrócił. Mam takie wrażenie, że mimo, że Pan Bóg sam nas kazał prosić o chleb, to czasem nie wysłuchuje tej prośby, bo wie, że to jest czasem jedyny motyw, dla którego do Niego wrócimy. I czasem On nie słucha tych naszych próśb, dlatego że ma nadzieję, że dzięki temu brakowi wreszcie się do Niego zwrócimy. Zauważcie, gdyby marnotrawny miał tam chleb u tych świń, to by nie wrócił do Ojca. Gdyby miał tam co jeść, to by nie wrócił. I może dzisiaj o to chodzi. Pomyśl o takich miejscach, gdzie właśnie jesteś zawiedziony Panem Bogiem, bo Cię nie słucha, a może tam jest wezwanie do powrotu, do nawrócenia. Pan Bóg Ci nie daje dlatego, że Ciebie chce i wie, że jakby Ci dał, to byś do Niego już nigdy nie trafił, nie trafiła. Pomyśl dzisiaj, czy gdzieś w tym miejscu, tam gdzie nie jesteś wysłuchiwany, nie trzeba by po prostu wrócić do Pana Boga, bo On o to prosi, nie dając Ci tego, czego potrzebujesz. Gadał. Długo było, ale to nic. Ale to no, będzie. Zrozumiałe to zrozumiałe było, nie? Co ja mówiłem? Czy nie? Bo masz taką minę, jakbyś w ogóle nie wiedział, co się dzieje. Co? Nie no, zrozumiałe. Spoko. Chodzi o to, że Pan Bóg nie robi od razu to, co każemy, bo... No, to wyjaśnił. tak. Znowu będziesz mistrzem komentarzy.